No i dzisiaj jesteśmy u Forniko. Dlaczego jesteśmy dzisiaj u Forniko? A właśnie dlatego, bo czeka na nas LG Pro Beam oraz BenQ LH 650. Jeżeli chcecie więcej informacji, to koniecznie skontaktujcie się z Forniko. A my dzisiaj zajmujemy się projektorem BenQ LH 650 i takim w sumie trochę większym bratem, bo te projektory to są oba projektory laserowe z systemem DLP LG DBU 510P. Oba laserowe, tak jak powiedziałem, Benek Full HD, LG 4K i to widać już po samych pudełkach, jeżeli zobaczycie. Same pudełka są dosyć dużo większe. Benek to jest projektor przeznaczony do małych salek konferencyjnych, tak zwany small business, czyli tam, gdzie jest potrzebny projektor, który pokaże nam Full HD z odległości od metra do powiedzmy 5-7 metrów, zależy oczywiście od tego, jakie mamy możliwości. LG raczej większe sale, raczej przestrzenie, nawet aule na studiach, czy jakieś inne takie poważniejsze rzeczy już trochę, ale zaraz Wam pokażę więcej. Zacznijmy od Benka, jeżeli chodzi o jego otwarcie. Pilot prosty, przyjemny i pożyteczny. Wszystko, co jest potrzebne, jeżeli chodzi o obsługę Benka, możemy bez problemu zrobić na pilocie. Naszym oczom okazuje się właśnie BenQ LH650. Jak widzimy, na górze mamy również sterowanie. Z tyłu jest fajnie, bo jest wejście audio jack, jest sterowanie RS232, jest wejście USB do osobnych rzeczy, są dwa wejścia HDMI, mamy wejście USB-C i przy okazji mamy też wejście USB. To jest do takiego dodatkowego produktu, który BenQ oczywiście udostępnia na swojej stronie, który pozwala na bezprzewodową komunikację, po Wi-Fi, ponieważ on z automatu nie ma tej bezprzewodowej komunikacji. LG taką komunikację bezprzewodową ma wbudowaną, no ale jest większy, droższy, więc jakby ma pełne prawo. No oczywiście zasilanie. Jak widzicie, trochę więcej tutaj jest opcji. Dlaczego tu jest więcej opcji? Po pierwsze, LG zaczniemy sobie od dołu takich dodatkowych funkcji, pozwala na odtwarzanie z USB. Mamy tu ustawienia, mamy tu oczywiście historię, mamy tu oczywiście głośno, to jest standard. Mamy osobne przyciski do HDMI 1, HDMI 2, czyli do każdego źródła obrazu. Mamy też rynek projekcji, czyli tam 4:3, 16:9 i tak dalej. No i tryb Eco. No i jeszcze dodatkowe przyciski. Głównie będziemy korzystać i będziemy się zajmować, jeżeli ktokolwiek będzie na to z ustawień, czyli z tego przycisku. Jeżeli potrzebujemy blank, to też jest fajna opcja. Blank niestety nie ma opcji, tak jak w przypadku BenQ to jest. Nie ma opcji siatki, więc nie ustawimy sobie tego projektora tak idealnie jak w przypadku BenQ, ponieważ nie ma tej właśnie siatki i ta instalacja jest trochę trudniejsza. Nie jest niemożliwa, po prostu jest trochę trudniejsza, bo siatka, jak wiemy, w przypadku projektorów po prostu ułatwia kwestii, dlatego brak tej siatki jest taki trochę dosyć dziwny. To jest, tak jak mówiłem, projektor bardziej przeznaczony do dużych sali konferencyjnych, tam gdzie jest bardzo jasno, bo to jest LG ma 5000 ANSI-lumenów, Benek, mimo że to ciągle laser trochę jest mniejszy, ma 4000 ANSI-lumenów, więc też jest bardzo jasny. W przypadku LG no to mamy tą pewność, że dzisiaj jest dosyć mroźno i dosyć trochę taka strona, że nie ma tego słońca wpadającego bezpośrednio, ale postaram się odpalić oświetlenie i zobaczycie, jaka jest różnica między właśnie BenQ a LG. No, nie mamy tu żadnej ściany takiej z ekranem, ale po prostu postaram się pójść na tą ścianę, żeby zobaczyć, czy widać różnicę. Dobra, pozbyłem się pudełka. Mamy teraz konkretne rzeczy, jeżeli chodzi o LG. To zacznijmy sobie tutaj od boku. O tym, że tu na górze na obiektywie mamy zoom oraz fokus. Tutaj mamy przesunięcie. To przesunięcie jest w górę dół 20% plus minus oczywiście. To jest lewo-prawo. A lewo-prawo właśnie, tak jak mówiłem, mamy przesunięcie 50%, więc jakby to jest fajne, bo możemy sobie ustawić projektor nie konkretnie w świetle ekranu, więc to jest dosyć przydatna opcja.
Teraz patrząc, tutaj jeszcze mam zasilanie klasyczne. I tutaj patrząc, nie wiem czy to będzie widać na ujęciu, ale mamy tak, łącznik po prostu tutaj z palca. Tutaj mamy czynnik na podczerwień. Jest też RS232 do ustawień. To co ważne, jest też RJ45, który pozwala i jest obsługiwany, tak jak tutaj widzicie, HDBaseT, więc możemy sobie ustawić do istniejącej już infrastruktury sieciowej, dodając oczywiście odpowiednie kontrolery, czy matyce, czy skalery i tak dalej, które pozwalają na przesyłanie obrazu za pomocą kabla Ethernet. Mamy 2 wejścia USB. One działają jako zewnętrzna pamięć, czyli możemy sobie czy na pendrive'ie, czy na dysku zewnętrznym podpiąć coś, co pozwoli nam na oglądanie właśnie bezpośrednio z tego urządzenia, i 2 wejścia HDMI. I teraz jak sobie postawimy jeden projektor obok drugiego, weźmiemy sobie benka, to Wam pokażę jaka jest różnica. No różnica jest dosyć duża, to nawet możemy sobie wziąć benka. Benek waży około 3 kg. LG z tego co pamiętam waży koło 10 kg, no to i widać tę różnicę. I też i w gabarycie i tak dalej. LG nie jest przystosowany raczej do stawiania na stole, raczej do powieszenia. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Benek ma w swoim zestawie nóżki, które możemy po prostu podnieść, więc możemy sobie go ustawić idealnie. A w przypadku LG, nie wiem czy będziemy to w stanie, nie mamy nóżek, które możemy regulować, ale za to mamy gniazdo do wieszaka. To już są wejścia na śruby, które pozwalają powiesić ten ekran na suficie. Wtedy, ponieważ on będzie do góry nogami, to wystarczy zmienić w ustawieniach. Teraz postaram się to podpiąć, tak żeby Wam pokazać różnicę w świetle i tak dalej, więc dajcie mi sekundę. Teraz część taka bardziej statyczna. Odpalamy jeden oraz drugi projektor. I teraz to co widzimy, to oczywiście jesteśmy bardzo bliskie odległości i tak dalej, ale to wszystko możemy sobie rozszerzyć z zoomem. Możemy sobie to także ustawić. I ponieważ teraz mamy benka na górze, no to możemy sobie go dać troszeczkę wyżej. Przy pomocy możemy też sobie dać trochę niżej LG-ka, tak żeby już nawet chodził w ścianę. To, ponieważ mamy teraz nóżkę, to możemy go sobie podnieść na tej nóżce. No i teraz, jeżeli sobie wejdziemy w ustawienia benki, no to one są trochę widoczne, ale jeżeli włączymy sobie teraz instalację, włączymy sobie test pattern, czyli tą siatkę, o której mówiłem, no to tą siatkę widać nawet przy bardzo dużym oświetleniu, nawet przy takich ustawieniach, że to są najgorsze ustawienia, jakie można być. Nie mamy ściany, mamy wszystko bardzo jasno i ciężko tutaj będzie cokolwiek zobaczyć tak, jak powinno to być, ale mimo to LG w tym swoim trybie menu całkiem ładnie pokazuje. Postaram się jeszcze podnieść może czymś tego benka, tak żeby pokazać go bardziej wyżej. Nie wiem czy zauważyliście, ale benek w międzyczasie go troszeczkę podniosłem, tak żeby postaram się Wam jeszcze raz pokazać. Poprawienia trapezowe robię automatycznie, bazując na tym, na jakiej przestrzeni się wyświetla. Więc jak teraz go podnoszę, to on też się wyrównuje. No i benek, jak widać, ma te 4000 ansilumenów. Zaraz Wam pokażę, postaram się pokazać ten sam obrazek. Oczywiście, tak jak mówiłem, jest bardzo złe oświetlenie, bardzo złe. Wszystko co najgorsze, ale chciałem Wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Włączyć tak, żeby wyświetlić ten sam obrazek, ponieważ LG ma możliwość wyświetlania obrazu z USB, BenQ prawdopodobnie też, ale tego nie testowałem, więc też przy okazji przetestuję, podłączając ten sam obrazek z dwóch różnych źródeł. W BenQ jest jeden wiatrak, z tego co pamiętam, który pozwala właśnie tutaj na ma wiecznik z przodu. LG z kolei tego to na pewno chyba nie będzie widać. Tu ma wiatraki, trochę tam widać wiatraki, są tam w środku, są wiatraki tutaj. Jest też oczywiście wieczniki tutaj, też kolejne wiatraki, więc odpalamy sobie LG. Jest
Moim zdaniem tych wiatraków jest więcej, ale one pracują mniej wysilone. Dlatego też może być wrażenie, że one trochę mniej nie działają. I takie też odnoszę wrażenie, ponieważ Benek ma jeden wiatrak, który mocno wieje i mocno tam się obraca. LG ma tych wiatraków więcej, więc pracują trochę z mniejszą ilością obrotów, ale przy okazji, ponieważ jest ich więcej, to mogą przewiać więcej powietrza i ochłodzić po prostu laser bardziej. Dobra, nie da się niestety inaczej, ale możemy sobie porównać teraz to na tym samym zdjęciu, jeżeli chodzi o komputer Windows, zobaczyć co my tu mamy, jakie mamy szczegóły. W przypadku tego zdjęcia na Windowsie. Na LG podłączony do pamięci zewnętrznej też możemy oczywiście to przybliżyć. Nie jest może to tak proste. I mamy maksymalnie 200% przybliżenia. To jest różnica kable HDMI, zewnętrzny dysk i tak dalej. Też Windows myślę, że ma tu swoje do czynienia, ale mimo wszystko ten obraz, te 1000 lumenów jest zauważalny. Nawet na tak złej ścianie, jaką mamy tutaj, ponieważ tutaj nie mamy żadnej innej ściany. Na tej ścianie to wygląda to tak, że możemy zauważyć tę różnicę w przypadku LG. Ten 1000 lumenów robi robotę, ta kolorystyka, to 4K, to wszystko widać. Nawet na takich materiałach, które są dosyć amatorskie w tym ujęciu. Jeżeli sobie odpalimy inne zdjęcie, w tych kafelkach, które tutaj mamy właśnie, jeżeli chodzi o te kafelki, no to mimo wszystko to jest zauważone, czyli widzicie. LG, zła ściana, dużo światła i tak dalej, ale w najgorszym razie jesteśmy w stanie coś zobaczyć. Jeżeli sobie odpalimy kolejne zdjęcie, to też chcę Wam pokazać tą kwestię czerni, jeżeli chodzi... No tu czerni w ogóle nie zobaczymy, co... Ale to widać tą różnicę moim zdaniem, jeżeli chodzi... No wiadomo, to jest 4K versus Full HD, zupełnie różne rodzaje obrazu i tak dalej, ale chciałem Wam też pokazać te różnice, które są zauważalne przeze mnie i też może będą zauważalne na wideo. Próbujemy sobie odpalić kolejne zdjęcie. Oczywiście to jest pod Windowsowe i tak dalej. Inna ściana i tak dalej, to też, ale te zdjęcia, ale jest trochę żółciejszy, trochę bardziej tych detali się tam teoretycznie jest mniej, ale z drugiej strony ten czerwony, który się gdzieś pokazuje w przypadku Benku gdzieś wyżej, no to te różnice gdzieś tam trochę widać. Postaram się puścić kolejny materiał dla Was. Trochę musiałem poustawiać, ale dobra, już jesteśmy. Tutaj widać będzie, myślę, trochę więcej tych szczegółów. Tak samo. Oba materiały Pixabay, to samo źródło, więc przed chwilą po prostu pobrane, tak żeby pokazać. W przypadku Benka ja mam tutaj ustawienie swoje, które jest preferencyjne, jeżeli chodzi o moje potrzeby, jeżeli chodzi o co chciałbym zobaczyć na projektorze, to co wyświetla. Jak odpalę Wam w tym przypadku menu i ustawię zmianę, jeżeli chodzi o obraz. A nie, przepraszam, jest ustawiony na prezentację. Dobra, to wrócimy. Ale nawet na tym moim, które sobie ustawiłem, bazującym na kolorach, on jest trochę płaski, jest trochę jaśniejszy. Nie ma tego kontrastu, który też mamy dzięki 4K, który też w LG się pojawia. Trochę inny jest ten obraz, inny jest ten odbiór. Jak widzicie, nie ma żadnych zacięć, nie ma żadnych artefaktów, to wszystko bardzo ładnie i płynnie się pokazuje, więc tu nie ma większych problemów, jeżeli chodzi o to. No i ta zieleń jest też taka trochę żywsza i jest taka głębsza, ogólnie cały obraz ma większy wymiar i jest trochę głębszy, jeżeli chodzi o LG. Ale tak jak mówiłem, po pierwsze, to nie są projektory ani do kina, ani do nawet takich rzeczy. To są projektory typowo biznesowe. 90% swojego życia spędzą wyświetlając prezentacje w PowerPoincie, Excel i tak dalej. I kolejny materiał wideo, tym razem taki trochę bazujący na aurze, która jest z nami za oknem, czyli materiał trochę taki statyczny, trochę ciągnący się w przestrzeń. Mamy tu dużo białego, dużo ciemnego. To co widać, jeżeli chodzi o to, akurat materiał bez dźwięku, no ale to nas nie dotyczy. No ten materiał trochę inaczej wygląda w tym wszystkim.
Tutaj widzę, że w przypadku BenQ gdzieś tam się po drodze coś zacięło. Nie wiem, czy to jest kwestia materiału. Postaram się zaraz do tego wrócić, ponieważ to gdzieś na początku jest. Zaraz zobaczymy, czy ten problem też jest. Tu ten początek jest płynny, jeżeli dobrze widzę. Zaraz może przeleci ten materiał na BenQ. Tak jak mówiłem, do LG podpięty pendrive, do BenQ podpięte HDMI bezpośrednio z komputera. Przycina się trochę ten obraz, jeżeli chodzi o Benkę na początku. Nie wiem, czy to jest kwestia ilości danych, które on musi przetworzyć. Pamiętajmy, materiał 4K, a wyświetlamy to na projektorze Full HD, więc tutaj jest to taka trochę drobna różnica. Trochę to widać, aczkolwiek moim zdaniem oba projektory bardzo godne polecenia. Jeżeli chodzi o ważne części, to mamy, tak jak mówiłem, LG to jest projektor 4K DLP laserowy 3840 na 2160 pikseli, 5000 lumenów, 20 000 godzin pracy. HDBaseT bardzo istotne, jeżeli chodzi o kwestie sprawdzenia i kwestie rozszerzenia takich możliwości, jakie daje nam internet, czyli przesłanie obrazu za pomocą kabla LANowego i ustawienia. Oczywiście potrzebna jest do tego cała infrastruktura, no ale to każdy, kto zna HDBaseT, będzie o tym wiedział. Mamy zoom 1.6, jeżeli chodzi o LG. Mamy, tak jak wspominałem, przesunięcie 20% góra-dół, 50% lewo-prawo. Przepraszam za mój katar, ale jest jednak zimno. W LG nie ma siatki, pokazywałem siatkę w Benku, ale za to są 4, 8, 12 narożników, które mogą pozwolić na zmianę. Już Wam chcę to pokazać przy okazji. I to menu jest takie bardzo telewizyjne. To ma swoje plusy i minusy, ponieważ każdy, kto miał do czynienia z telewizorem, łatwo sobie poustawia wszystko, jeżeli chodzi o ten projektor. To jest zdecydowanie projektor przeznaczony dla osób. Tutaj wchodzimy w to ustawienie krawędzi. Tak jak mówiłem, 4, 8, 12 punktów. I możemy sobie to zrobić, oglądając jednocześnie materiał. To nie jest siatka, ale to też pozwala na sprawdzenie zmiany tych narożników. Trochę jest to mało intuicyjne, ponieważ trzeba klikać w każdy punkt i trochę to zajmuje. Jak widzicie, trochę to jest tej regulacji całkiem sporo, więc możemy to nawet bardzo mocno wykrzywić. Ale już teraz sobie wrócę do resetu. Zresetujemy sobie i wracamy do tego, co było. Wracając do Benka, który jest tutaj pokazany na górze. Tutaj będą się wyświetlać te wideo, które, tak jak mówiłem, ze strony Pixabay pobrałem. Mamy tutaj tak. Full HD 1920-1080. Mamy mniejszy zoom, bo 1.3 zoom, ale on i tak jest całkiem niezły. Mniejszy zakres regulacji, jeżeli chodzi o przesunięcie ekranu, to mamy 30, plus minus 30% góra-dół, lewo-prawo, więc tutaj to jest taka. LG mamy 380 W poboru mocy, no ale to jest duże pudełko, więc ono musi pobierać. Jest jaśniejsze, więc jakby nikt nie narzeka na to, że duży silnik w samochodzie pali, no bo po prostu musi palić, bo jest duży, tak samo jak w przypadku tego LG. Jeżeli chodzi o głośność, 26 do 29 dB, jest to trochę głośniej niż taki szept, ale to nie jest straszne. Kontrast podobnie, i BenQ i LG mają 3 miliony do 1. W przypadku aspect ratio mamy tutaj, już Wam pokazuję, wchodzimy 16:9, oryginał, mamy 4:3, mamy zoom pionowy i mamy zoom we wszystkich zakresach. Wracamy sobie do oryginału. I tak jak mówiłem, mamy tutaj też trochę ustawień, jeżeli chodzi o kolory. Mamy tryb prezentacji, mamy tryb standardowy, mamy tryb kino. Nie wiem, czy słyszycie, tam jest prawdopodobnie w LG jakiś filtr, który nakłada się i w momencie zmiany tej kolorystyki on też zmienia coś mechanicznie. Decom to jest dobre, z tego co pamiętam, dla urządzeń i dla działki medycznej. To jest po prostu kolorystyka, która jest tam preferowana. Mamy tryb gry,
mamy efekt HDR-u. HDR też jest oczywiście obsługiwany, ale tu mamy taki sztuczny HDR wymuszony trochę przez projektor. Mamy ekspert ciemne pomieszczenie, ekspert widne pomieszczenie. Nie mamy możliwości ustawienia tego ręcznie, więc jesteśmy trochę skazani na to, co tu jest ustawione. Dwa głośniki 2 razy 5 W. Ciężko będzie mi pokazać, jak one brzmią i usłyszeć na materiale wideo, ale one są takie trochę, jeżeli chodzi o niskie tony, są dosyć takie trochę płaskie, nie są takie fajne. BenQ z kolei ma tutaj jeden głośnik 10W mono. No i tam to trochę nie wygląda może tak źle, jakby się zapowiadało. I chyba preferuję, jeżeli chodzi o te dźwięki 1:1 między Benkiem a LG. Jeżeli miałbym wybierać, to Benek ma trochę lepsze dźwięki, da się na tym swobodnie oglądać. LG trochę właśnie te niskie tony trochę przeszkadzają, nie ma tej głębi tego wszystkiego. Da się wszystko usłyszeć, jakby wiadomo, że to są projektory, tak jak mówiłem, do sal konferencyjnych, do rozmów, wideokonferencyjnych, więc tam to będzie ok. Tam to się to zdecydowanie sprawdzi. Z plusów jeszcze oczywiście LG jest fajny, jeżeli chodzi o takie proste instalacje. Nie będzie za trudny dla osób, które nie miały do czynienia z projektorami. To jest oczywiście plus i minus, zależy od kogo zapytamy, ale jeżeli chodzi o LG, jest to widoczne, jest to łatwe. Dla mnie osobiście to menu czasami jest za proste, w sensie chciałbym coś więcej zmienić, ale nie mam takich możliwości. No i nie mamy też wejścia serwisowego, więc jakby to też takie brakuje takiej instalacyjnej może jakiegoś zacięcia w przypadku LG, no ale to nie jest problem. BenQ, ten współczynnik projekcji jest mniejszym, trochę mniejszym zakresie, ale też jest on zdecydowanie wystarczający, bo to jest 1,15 do 1,50:1. Też całkiem ok. Tak jak mówiłem, też mamy te ustawienia, jeżeli chodzi o możliwości obrazu. One wszystkim są bardziej znane na pewno, jeżeli chodzi o Benka, ten poziom jak najbardziej jest znany. Jeżeli chcemy sobie zmienić aspekt, no to mamy auto 4:3, 16:9. 16:10 to też jest ważne. W przypadku sali konferencyjnej to 16:10 bardzo często jest wykorzystywane, więc o tym warto pamiętać. W LG tego nie znajdziemy. I auto, wracamy na auto. Tak jak mówiłem, w przypadku Benka mamy siatkę, odpalamy ją sobie bardzo prosto, wchodzimy w instalację, wchodzimy w test pattern, odpalamy go sobie i mamy test pattern. Jeżeli chcemy go wyłączyć, to oczywiście po ustawieniu wszystkiego, to trzeba znowu jeszcze raz wejść w menu, wejść w test pattern, wyłączyć i zaraz sprawdzimy. Tak, wróciło do tego obrazu, który pokazywało, więc to gdzieś tam. Benek też jest trochę głośniejszy, ma też trochę słabszy ten laser, ponieważ daje 4000 ANSI-lumenów. No i trochę mniej pobiera mocy, no pewnie, że jest mniejszy, ma mniej wiatraków, trochę słabszy laser, więc z tego poboru mocy mamy 200 W. Tak jak mówiłem, głośniki 10W, monowe. Jest tu dużo więcej ustawień i to widać, jeżeli chodzi o Benka. Tych ustawień jest dużo więcej. Mamy tutaj ilość godzin, mamy tutaj informacje, jaką mamy zasięg dynamiczny, jeżeli chodzi o obraz. Informacje na temat lampy i tak dalej. Mamy tutaj dużo informacji, które pokazują, ile wyświeciłem już tym projektorem. Kwestie instalacji, mamy corner fita, mamy keystone'a, opcje audio oczywiście, opcje obrazowe, jest nawet 3D. I to nie jest nic dziwnego, że tych wszystkich rzeczy jest tutaj dużo więcej, to menu jest zupełnie inne. LG wywodzi się bardziej od telewizorów i raczej chce z tego korzystać, po prostu wykorzystał ten system, który ma w telewizorach do tego, żeby trochę zarządzać tym projektorem. To nie jest nic złego, bo ten projektor też jest moim zdaniem bardzo dobry. To też jest właśnie ważne, że to nie są projektory, które konkurują bezpośrednio ze sobą,
To jest kwestia tego, jaki mamy budżet i gdzie chcemy wyświetlić obraz. W obu przypadkach te projektory sprawdzą się nawet w tych samych salach, a jeżeli po prostu chcemy zaszaleć, tak powiem kolokwialnie, i zobaczyć sobie pełne 4K, no to możemy. LG ma tych opcji profili trochę więcej, ale z drugiej strony BenQ potrafi, to też Wam chyba warto pokazać, jeżeli sobie wybierzemy, mamy zaawansowane kolorystykę, więc możemy sobie po prostu wszystko to ustawić. Każdy kolor jest osobna, więc jeżeli mamy dobrego kalibratora, który jest w stanie nam to ustawić tak, żeby to było idealnie, albo ma jakiś profil, który pozwala na ustawienie tego, no to mamy z głowy. W zakresie tego BT709 możemy jakby wykorzystać go w 90% i zobaczyć faktycznie tą kolorystykę. A jeżeli chodzi o takie słabsze strony, no to ten czarny jest trochę słabszy, jeżeli chodzi o BenQ. Trochę jaśniejszy jest, patrząc na to, co pokazuje LG. Aczkolwiek to nie są takie bardzo trudne rzeczy do przełknięcia. To, co sprawdziłem, nie mam tego dzisiaj przy sobie, bo już musiałem oddać do firmy Epson taki system prezentacji BOD LPWP20, mam nadzieję, że to powiedziałem dobrze, który pozwala właśnie na prowadzenie konferencji, prezentacji i tak dalej. BOD to Bring Your Own Device, czyli podpinamy małe klucze USB do naszego komputera i możemy prezentować bezprzewodowo to, co chcemy na ekranie. I z BenQ sprawdziłem z tym systemem Epsona i to działa, więc to też warto pamiętać, że firmy, które konkurują mocno ze sobą na rynku, też bardzo dobrze ze sobą współpracują, jeżeli chodzi o produkty uzupełniające się, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Podsumowując, Benek będzie się nadawał zdecydowanie do małych sal konferencyjnych, może małe aule, jakieś małe miejsca, gdzie potrzebujemy sobie po prostu coś wyświetlić i tam to się ładnie pokaże. Nawet jak jest tak jasne pomieszczenie jak tutaj, to też się to wszystko w miarę uda. To chyba wszystko ode mnie. Ja się nazywam Tomasz Fastyn. Prowadzę bloga Audiowizualnej Inspiracji. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące mojej działki, czyli projektorów, czy rzeczy związanych z ProAV, to zapraszam. Mam nadzieję, że ten materiał wideo jeszcze pojawi się na moich kanałach przed ISE 2024. Na ISE 2024 wybieram się i zapraszam oczywiście wszystkie firmy, które chcą ze mną porozmawiać i oczywiście wszystkich, którzy chcą się spotkać na ISE. Bardzo chętnie, bardzo się cieszę z tego ISE, które będzie miało miejsce pod koniec stycznia w Barcelonie. I z ISE postaram się także nagrać materiał, już może nie tak chałupniczo jak w przypadku tego materiału, ale myślę, że trochę będzie lepiej. Na pewno dużo będzie zdjęć i na pewno będzie dużo wideo. Dzięki bardzo za oglądanie i trzymajcie się. Cześć!